Cześć, tu Marcin Wytrążek. Zapraszam na mikrogimnastykę pośladków. Kapitalne, proste zadanie niemalże dla każdego, kto ma bóle kręgosłupa, dolnego odcinka kręgosłupa czy bóle bioder. W tym odcinku będziemy się skupiali na jakości i na aktywacji mięśni pośladkowych, zarówno mięśnia pośladkowego wielkiego, jak i mięśnia pośladkowego średniego. Głównie, jeśli chodzi o mięsień pośladkowy średni, to będziemy aktywowali te tylne partie, które ulegają osłabieniu, a silne mięśnie pośladkowe wielkie, aktywne, odpowiednio odpalane w ruchu, mogą sprawić, no właśnie, że będziesz używać tych mocnych mięśni do ruchu i nie będziesz przeciążać stawów. Mięśnie pośladkowe, mówimy o tych teraz tylnych częściach, więc zarówno to będzie pośladkowy wielki, jak i tylna część pośladkowego średniego, zapewniają nam możliwość prostowania się, podnoszenia, sprawnego, szybkiego chodu czy biegu. Są to zarówno prostowniki, dają siłę podczas wykonywanych ruchów, jak i stabilizatory, które sprawiają, że ja mogę stać prosto i stabilnie. I teraz będziemy aktywowali te mięśnie w różnych kierunkach, przy różnych czynnościach, takich bardzo naturalnych, co za chwilę będzie widać. Dlaczego mikrogimnastyka? Bo będziemy malutkie ruchy wykonywać. Stąd w mojej głowie pojawił się kiedyś koncept mikrogimnastyki, czyli takiej niewielkiej, delikatnej, bardziej budującej świadomość, więc to broń Boże nie wyklucza ćwiczeń siłowych za chwilę, jakichś przysiadów, wykroków. Już trochę je ćwiczyliśmy, na pewno będziemy kiedyś jeszcze ćwiczyli, czyli też moc w tych mięśniach, a nie tylko czucie. Teraz natomiast skupimy się na aktywacji, na czuciu tych mięśni, więc stań prosto. Ten set możesz wykonywać w sklepie, czyli jest kolejka akurat może w sklepie i musisz czekać, albo gdzieś na przystanku stoisz, to możesz sobie taki zestawik wykonać, bo on się przyda do budowania prostej sylwetki właśnie, do odciążania kręgosłupa, żeby nie stać tak krzywo gdzieś na stawach zwieszonym w taki sposób i gdzieś tam się pojawia kompresja zarówno na stawach, jak i na krążkach międzykręgowych, tylko żeby stać bardziej aktywnie, dynamicznie. Pierwsza rzecz to stajemy prosto, nogi, stopy na szerokość bioder, postaraj się je ustawić równolegle i robimy spięcie pośladka i tyłopochylenie miednicy. Ogrom osób ma pogłębione przodopochylenie, nazwałbym to kaczym kuprem, więc tutaj robimy spięcie pośladków i jednocześnie tyłopochylenie, czyli można powiedzieć tutaj wypchnięcie przodu bioder, hop, wypchnięcie, spięcie na parę sekund i popuszczenie. Czyli znowu spięcie pośladków, trzymamy kilka sekund, wypchnięcie przodu bioder i popuszczenie. I w ten sposób robimy spięcie, skrajna pozycja miednicy, napięcie pośladków. Nie musi być jakieś hipermaksymalne, tylko mocne i odpuszczamy. Nieraz robimy, a ja omawiam. Czyli napinamy pośladki, trzymamy kilka sekund i popuszczamy, zrobimy około 10 powtórzeń. Niektórzy mówią, że nie da się Panie z tej pozycji wyjść, to jest niemożliwe, ja tak mam od zawsze, jeszcze teksty typu genetycznie tak mam, bo cała moja rodzina tak miała. Nie ma takiej opcji, to jest wszystko do wyćwiczenia i chodzi o to, żeby tego typu zadania robić, czyli skrajnie pokazuję ciału co i jak, napinam, utrzymuję tą pozycję i im więcej tego będę ćwiczył, tym z czasem już nie będę wracał do tej swojej pozycji, tylko coraz łatwiej mi będzie utrzymać normalne przodopochylenie, a nie takie pogłębione. I znowu jeszcze 2-3 powtórzenia. Spinamy, hop i rozluźniamy. I znowu spięcie na kilka sekund. Kolejna ważna uwaga, tu nie wystarczy tylko to. Siła mięśni, aktywacja mięśni pośladkowych zależy też od mobilności bioder i od tego, jak sztywne są zginacze. Więc jeżeli będziesz rozciągać swoje zginacze biodrowe, to siła pośladka będzie większa. Czyli to było jedno ćwiczenie. Można zrobić sobie chwilę przerwy, czyli też takie malutkie kołysania. Ja bym chciał troszeczkę pokazać, że tego typu zestaw naprawdę można gdzieś wykonać, stojąc na przystanku czy w sklepie, nawet się nikt nie zorientuje. Teraz będziemy wykonywali odwodzenie, czyli ważny ruch stabilizujący, czyli mięśnie pośladkowe też pracują w płaszczyźnie czołowej. Tu muszą być sprawne, muszą sprawnie utrzymywać miednicę. Więc teraz stoimy i wykonaj ruch izometryczny, czyli bez poruszenia. Tak jakbyś chciał, czy byś chciała odwieść nogi, czyli stopami de facto poruszamy w bok, ale są przyczepione do podłoża. Kilkusekundowe napięcie, hop i rozluźnienie. Kilkusekundowe napięcie, trzymamy i powrót. No i ta sama uwaga, co przed chwilą. Nie stoimy w tej pozycji
i robimy odwodzenie, tylko jest korekcja postawy, staramy się stanąć jak najbardziej prosto, odwodzenie, czyli tu pracujemy jednocześnie trochę do tyłu pochylenia, jeżeli masz z tym kłopot, i do odwiedzenia i powrót. I jeszcze parę powtórzeń, czyli korekcja postawy, de facto cały czas trenujemy postawę, odwodzenie, którego nie możemy wykonać, stąd skurcz izometryczny, powrót, czyli bez zmiany długości mięśnia. Znowu napięcie, tutaj oprócz pośladkowego średniego pracuje pośladkowy mały naprężacz i pośladkowy wielki, górne aktony i luz. Bo pośladkowy wielki nie tylko prostuje, ale także odwodzi jego górna część. I jeszcze 2 powtórzenia, hop, nogi w bok, luz. I znowu można chwilę się pokołysać, porozluźniać. Jeżeli masz osłabione te mięśnie, wiele osób ma osłabione mięśnie pośladkowe średnie, to po takich 10 powtórzeniach może być już czuć, że tutaj była praca w biodrach. Pamiętaj, jakikolwiek ból, dyskomfort, czujesz niepewność w wykonywaniu tego ćwiczenia, to nie wykonuj. Albo zmodyfikuj, może zrób delikatniej i lżej. Teraz przywodzenie, czyli będziemy się starali złączyć nogi. Oczywiście one są przyklejone do podłoża, no i zdecydowanie ta aktywność tego mięśnia pośladkowego wielkiego będzie większa, czyli znowu korekcja, nie stoimy tak, tylko wyciągamy się w górę. Jest zaciśnięcie pośladków i próba zbliżenia do siebie pięt. Dolna część mięśnia pośladkowego wielkiego wykonuje przywiedzenie, uczestniczy w przywiedzeniu. Więc tutaj paradoksalnie, zarówno w tamtym ruchu, jak i w tym ruchu pracuje mięsień pośladkowy wielki. I co to oznacza? To oznacza, że mięsień pośladkowy wielki uczestniczy niemalże w każdej czynności stawu biodrowego. Czyli zbliżamy do siebie pięty, próbujemy zbliżyć do siebie pięty i popuszczamy. Czyli jest ściśnięcie pośladków, ale teraz w tym wymiarze, nie tylko do tyłu, jak było w tyłopochyleniu, napięcie, popuszczenie. I przez to, że zbliżamy pięty, to już troszeczkę zaczynamy ćwiczyć w kierunku rotacji zewnętrznej, bo mięsień pośladkowy wielki wykonuje też rotację zewnętrzną. To za chwilę do tego. I znowu zbliżenie pięt do siebie, próba zbliżenia pięt, napięcie izometryczne, przytrzymanie, opuszczenie. I jeszcze z 2-3 powtórzenia. Hop. Skupiamy się na utrzymaniu sylwetki, rozluźnienie. Hop, spięcie pośladków i rozluźnienie. Jak wytrenujesz się w tego typu zestawie, to zobaczysz, że stanie na przystanku może być właśnie bardziej dynamiczne, bardziej takie sprężyste, więcej jest w tym mocy i tu przed chwilą używaliśmy siły, a do stania nie będzie potrzeba używać siły. Teraz rotacja zewnętrzna, czyli stopy mamy ustawione równolegle i będziemy próbowali zrobić ruch na zewnątrz, zarówno jedną, jak i drugą stopą, czyli tak jakbyśmy chcieli zrobić ruch stopami na zewnątrz, ale go nie będziemy wykonywać, bo znowu będziemy wykonywali ruch rotacji zewnętrznej izometrycznie. I tutaj też można to połączyć, oczywiście trzeba to połączyć. Nie stoimy w takiej pozycji i robimy rotację zewnętrzną, tylko jest korekcja do tyłu pochylenia, więc jest lekko napięta dolna część brzucha. Hop, jest miednica cofnięta, tyłopochylenie i robimy rotację zewnętrzną. Próbujemy robić rotację zewnętrzną, czyli próbujemy te stopy po podłożu, ale stoją w miejscu, hop. Czyli stopy po podłożu próbujemy na zewnątrz ustawić, napinamy mięśnie pośladkowe, zarówno pośladkowy wielki, jak i średni tylne aktony. Do rotacji zewnętrznej tylne aktony pośladkowego średniego wykonują rotację zewnętrzną. Hop i popuszczamy. I rotacja na zewnątrz, a ja dalej omawiam, dorzucam do głowy koncepcję, analizę, hop i rozluźnienie. Bo im więcej rozum rozumie, tym chętnie później coś wykonuje. I tak jak widzisz, mięsień ten wykonuje odwodzenie, rotację zewnętrzną, wyprost, nawet przywiedzenie. Stąd naprawdę uczestniczy w wielu funkcjach, które za chwilę potrzebujemy do życia. I jeszcze z 2 powtórzenia, czyli do rotacji zewnętrznej, hop, trzymamy i rozluźnienie. I można sobie troszeczkę w miejscu pomaszerować, nie wiem, może tak troszeczkę potańczyć, pokołysać tymi biodrami, no bo teraz jest dużo tylko spinania, więc dajemy też troszeczkę tym mięśniom luzu, swobody, a za chwilę przejdziemy do ćwiczeń bardziej aktywnych, bym powiedział bardziej dynamicznych.
Dla równowagi dołożyłbym mimo wszystko tutaj rotację wewnętrzną, bo tutaj jest pewien kłopot. Już o rotacjach nagrywałem, będę jeszcze na pewno nagrywał, ale jest pewien kłopot, że wielu ludzi nogi ma, kończyny ustawione ciągle w rotacji zewnętrznej i dla mięśni biodra nie ma w ogóle aktywności do rotacji wewnętrznej u wielu osób. I ja mimo wszystko nie dla aktywacji mięśni pośladkowych, bo ta rotacja wewnętrzna będzie aktywowała przód pośladkowego, średniego czy małego, ale dla równowagi w stawie biodrowym dołożyłbym do tego zestawu jeszcze ruchy rotacji wewnętrznej, ale chciałbym, żebyś kojarzył czy kojarzyła, że to nie wzmacnia tych mięśni z tyłu, nad którymi teraz pracujemy. Więc teraz parę powtórzeń, stopy są równolegle, albo w miarę równolegle, jak nie możesz tego tak ustawić, ale robimy ruchy do rotacji wewnętrznej, czyli do rotacji wewnętrznej, hop, rozluźniamy. Czyli napięcie do rotacji wewnętrznej, wszystko jest izometrycznie i rozluźniamy. Ja oczywiście opowiadam, tłumaczę, jak zwykle, a Ty staraj się spokojnie, swobodnie oddychać. Hop, napięcie i rozluźnienie. Stoimy w sklepie na przystanku, nikt nawet się nie orientuje, że trening jest wykonany. Hop i rozluźnienie. I jak to wiele osób podkreśla, nie myślimy o ćwiczeniach, po prostu ćwiczymy, bo wielu ludzi mówi, o ja muszę pomyśleć, od nowego roku pomyślę. O ćwiczeniach się nie myśli, ćwiczenia się robi i nie ma argumentu, że nie mam czasu, bo podejrzewam, że znajdziesz takie sytuacje w ciągu dnia, czy to przy zmywaniu naczyń, czy nie wiem, może stojąc na przystanku, tak jak wspomniałem, gdzie tego typu zestaw ćwiczeń idzie wykonać. Teraz przechodzimy do aktywnej pracy. Uważam, że bardzo cennej, bo naprawdę wiele osób ma kłopoty z aktywacją mięśni pośladkowych, więc pierwsza rzecz, będziemy ćwiczyli wykroki i aktywowali, no właśnie, bardziej funkcjonalnie ten mięsień. Tutaj oczywiście jest potrzebna sprawność, siła, kontrola, czucie tych mięśni, żeby bezpiecznie, sensowniej, bardziej ergonomicznie, równomiernie obciążać swoje ciało. A tutaj jest potrzebne nam w dynamice, czyli w chodzie. I teraz to, co ja często obserwuję u wielu ludzi, czy pacjentów, ale też u wielu ludzi, to że wielu ludzi jak idzie, to ciągnie ze zginaczy. Czyli wielu ludzi idzie pochylonych, z przykurczem zgięciowym w biodrach. I ten chód bardzo często, bym powiedział, jest jak robot troszeczkę, że poruszamy się do przodu, ciągnąc siłą mięśni zginaczy. Natomiast my powinniśmy chodzić, czy sprawniej, lepiej, efektywniej się chodzi, kiedy ten chód jest sprężysty i kiedy jest bardziej z odepchnięcia się od podłoża, z użycia prostowników. Osobnym elementem jest tutaj sprężystość, jeśli chodzi o łydkę, ale częścią tego ruchu jest pośladkowy wielki. Więc teraz stań w wykroku, znowu korekcja sylwetki i pomyśl o tym pośladku. Ten mięsień bardziej działa, jak się o nim myśli. Na początku trzeba myśleć, on później będzie samoczynnie pracował i się włączał do tego ruchu, jeżeli wyrobisz sobie taki nawyk. I teraz poćwicz chwilę, niejako takie startowanie do chodu. Czyli stoimy, jest hop, spięcie pośladka i start. Spięcie pośladka i start. I wręcz przejaskra w to napięcie pośladka. No takowe nie występuje w chodzie, chyba że naprawdę szybko maszerujesz i bardzo dynamicznie idziesz, to też wtedy w czasie chodu można to ćwiczyć. I teraz wykonaj, nie wiem, 10-15 powtórzeń takiego startu, ale zaakcentuj tą pracę pośladka. Czyli odbij się nie tylko z łydki, odepchnij się od podłoża, tylko jeszcze hop, pośladek i idziemy do przodu. Hop, pośladek i idziemy do przodu. Hop, możesz nawet oderwać tą nogę, czyli zrobić troszeczkę start i aktywować pośladek. Jedziemy na drugą stronę. Krótka opowieść znowu. Ten brak aktywacji, zarówno pod kątem ilościowym, jak i czasowym, obserwował już kilkadziesiąt lat temu czeski naukowiec Janda. I to, co on obserwował, to, że najsilniejszy mięsień stawu biodrowego, który powinien się włączać do ruchu jako jeden z pierwszych, zaczyna być w naszej cywilizacji coraz mniej aktywny. Do tego stopnia, że on potrafi być w ogóle nieaktywny i pozostałe mięśnie przejmują jego funkcję. Co jest nonsensowne, czyli tu ćwiczymy, a ja opowiadam, czyli też jest to hop, start i idziemy do przodu, bo to jest naprawdę silny mięsień, czy w ogóle silna grupa, jeżeli doliczyć do tego jeszcze pośladkowy średni, czy pośladkowy mały. Czyli spięcie, hop i wyruszenie, albo po prostu w miejscu sama próba startu, czyli jest hop, próba startu, hop, odpalenie pośladka i tego typu wiedzę
Tego typu ćwiczenie możesz później próbować robiąc na spacerze, więc jeżeli udało Ci się ten zestaw wykonać, to dobrze może później przejść się na spacer i popróbować to w terenie. No, nawet na tym przystanku, o którym wspominałem. Kolejne ruchy to jest aktywacja mięśni, jeśli chodzi o mięśnie w płaszczyźnie czołowej, czyli zarówno pośladkowy wielki, jak i pośladkowy średni. Ćwiczyliśmy tylko izometrycznie, a teraz będziemy dynamicznie pracowali, czyli hop, przesunięcie się w bok. Wiadomo, można ćwiczyć oczywiście mocniej te mięśnie i często to ma miejsce z jakimiś taśmami na kolanach, ciężarami i tak dalej, ale tutaj ćwiczymy czucie tych mięśni, znowu tyłopochylenie, skorygowana sylwetka, prosto i po prostu przesunięcie. Hop, czyli też jest skupienie na tym, żeby tu był ruch do boku. Jeżeli masz kłopoty z tymi mięśniami, to też takie proste przesuwanie się, tylko jest hop, odpalenie, hop, odpalenie, hop, odpalenie. Będziesz czuć, że te mięśnie pracują. Teraz można to oczywiście oszukać, bo w moim odczuciu im bardziej się zegniesz, tym bardziej będziesz aktywować naprężacz powięzi szerokiej, tym bardziej będziesz aktywować mięsień pośladkowy mały i średni. No i tutaj jest tak, że to one będą znacząco pracowały. Tył w moim odczuciu aż tak bardzo nie pracuje, co zaobserwował właśnie Janda. Obserwując ludzi w czasie wykonywania ruchu, czyli zamiast wykonywać odwiedzenie czysto, osoby z zaburzeniami, nadmiernie aktywnym naprężaczem wykonują ten ruch właśnie ze zgiętą nogą. To takie nawiązanie do testu funkcjonalnego. Stąd przy prostych nogach jest większa aktywacja mięśnia pośladkowego średniego, tych tylnych i bocznych włókien, na których nam zależy, a przy zgięciu i pochyleniu, no to Ci będzie szło i szło, bo tutaj nie ma takiej aktywacji tylnych aktonów. Teraz rotacje. Dwojako będziemy wykonywali rotację. Czyli z jednej strony po prostu skręt. Znowu korekcja sylwetki, wyciągnięta postawa ciała, tyłopochylenie miednicy, jeżeli masz pogłębione przodopochylenie miednicy i robimy skręt. I teraz pomyśl, żeby ten skręt zrobić pośladkiem, czyli jak robię skręt w lewo, to spinam pośladek, pośladkiem robię. Pośladkowym wielkim, pośladkowym średnim, tylnymi aktonami rotację zewnętrzną. Hop. I jadę w drugą stronę pośladkiem, hop. I teraz w drugą stronę, czyli skręt pośladkiem, hop. Bo oczywiście w takim globalnym ruchu to pracuje już stopa, pracują mięśnie skośne, nawet obręcz barkowa. Natomiast ja bym chciał, żeby tutaj teraz zgodnie z tematyką skupić się na aktywacji pośladka. I pomyśl sobie, jeżeli masz nieaktywny pośladek, to tak, też będziesz wykonywać tego typu skręty, ale więcej będzie z kręgosłupa, może więcej będzie ze stóp, a mało będzie z bioder. Nie? I jeszcze parę ruchów. Skręt i powrót. Skręt, napięty pośladek można nawet zaakcentować na końcu, powrót. Czyli skręt z pośladka, zaakcentowanie napięcia pośladka i hop. I jeszcze jedno, dwa powtórzenia. Skręt i powrót. Myślę, że jest to do nauczenia. Zakodowanie sobie tych ruchów. Nie ma ich aż tak dużo. Myślę, że jesteś w stanie je wykonać. Chwila właśnie przerwy na jakieś kołysania, rozluźnienia. I teraz będziemy robili to bardziej aktywnie, w sensie jakby już w łańcuchu otwartym. Czyli też wykonamy skręt, tak jakbyśmy chcieli ruszyć w bok. Hop. Czyli też jest skręt do rotacji zewnętrznej. Hop. Więc wiadomo, że tutaj też cała kończyna będzie pracowała, ale z pośladka ruch, skręcam się. I to samo będzie w drugą stronę. Czyli skręt z pośladka, ruszam się. Skręt z pośladka, ruszam się. Skręt z pośladka, ruszam się. W drugą stronę. Skręt z pośladka, ruszam się. Jak widzisz, ja nie przykładam takiej wagi do tego, żeby tu wyliczać 8, 10 powtórzeń, bo sam musisz, czy sama musisz wyczuć, ile dla Ciebie jest dobrze. Na początek może czasami to będzie 6, 8 powtórzeń, a z czasem może poczujesz bluesa i zobaczysz, że ćwiczenia tego typu, no pierwsze, nie ma sensu tak sztywno liczyć, a drugie, że tych powtórzeń może być o wiele więcej. Więc też jest skręt, hop, ruszenie w bok. I jak widzisz, to jest po to, żeby sprawniej się poruszać na boki, sprawniej się skręcać, sprawniej ruszać i się odbijać, czy sprawniej stać. Więc taki niewielki zestawik, z boku ktoś by powiedział, co on się tak wierci, może do toalety musi. Natomiast dla nas to jest budowanie siły, kontroli w ogóle sprawności tej okolicy. Dużo było napinania,
Mimo wszystko podejrzewam, że dla wielu bioder konkretna robota, może nawet czasami kogoś złapał skurcz. O pośladkowym średnim, wielkim naprężaczu, odwodzicielach bioder już nieraz nagrywałem. Po tego typu zestawie ćwiczeń dobrze by było może wziąć piłeczkę i położyć się na boku albo stanąć przy ścianie i porozluźniać wszystkie te partie. Od pośladka z tyłu, z boku, przez przód, bok, gdzie jest naprężacz, pod spodem pośladkowy średni i mały przednie aktony, żeby kilkanaście minut porozluźniać te mięśnie, no bo takie uruchamianie bardzo często sztywnych tych mięśni może sprawić, że te biodra będą obolałe, a nie taka jest idea tego odcinka. Idea jest taka, żeby zaktywizować te mięśnie, zwiększyć ich kontrolę, no i ćwiczenie tego typu jednocześnie może w jakiś sposób te mięśnie spinać. Więc teraz z jednej strony ćwiczymy sobie, pamiętamy o tym zestawie, doskonalimy się, z czasem mięśnie się przyzwyczają, to są ich naturalne ruchy, naturalne czynności, które są coraz słabsze, chyba głównie dlatego, że w kółko jest ta pozycja siedząca i te mięśnie pośladkowe są mało aktywne. No i to, że my bardzo mało wykonujemy prac fizycznych, dźwigania, przenoszenia, chodzenia czy biegania. I dlatego dla relaksu do tego jeszcze dokładamy piłeczkę. Łapka w górę, jeżeli ten zestaw się podobał. No, dla mnie bardzo ważny zestaw, bardzo ważne przemyślenia i bardzo ważny element pracy nad sprawnością bioder, bo później obserwuję czasami gdzieś tam, jak ktoś ćwiczy, może na jakiejś siłowni, że no, ludzie wykonują najróżniejsze ćwiczenia, jakieś przysiady, wykroki, krzywo, kompletnie nieumiejętnie i mam takie poczucie, że no właśnie brak świadomości, jaka jest funkcja, jak stabilizować, pracować tymi mięśniami, najpierw w staniu, czyli taki fundament, a dopiero później można przejść do tego, żeby pracować w przysiadzie, czy żeby gdzieś z tym wszystkim pracować w wykroku. Daj znać w komentarzu, co myślisz o tego typu zestawach ćwiczeń, jak Twoja praca nad mięśniami pośladkowymi, czy poczuć było, że tutaj naprawdę te mięśnie zapracowały. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, no to jest forma wsparcia mojej aktywności. Dobra, tyle na dziś, do zobaczenia następnym razem. Cześć!